Tegoroczne dni NATO na podostrawskim lotnisku były ucztą dla każdego miłośnika militariów. Pogoda dopisała, co też było przyczyną fenomenalnej frekwencji. Pokazy opierały się przeważnie na lotnictwie wojskowym, to też samoloty i śmigłowce były główną atrakcją. Do niektórych podstawiono specjalne schody ruchome, aby umożliwić wgląd do kabiny pilotów. Do innych dało się nawet wejść. Co ciekawe, impreza nie wykluczyła lotniska z ruchu, a samoloty cywilne były obsługiwane między poszczególnymi pokazami. Ludzie i jeszcze więcej ludzi na tle tych kolosów wyglądali jak na planie filmowym Gwiezdnych Wojen. Przekrój wiekowy przez całe społeczeństwo. Dla każdego coś miłego. Ale skoro o przyjemnościach, teraz czas na mięsko. Pokazy akrobacji lotniczych. Wszystkie samoloty wykonywały podobny układ, w tym zwroty, beczki i przeloty na minimalnej prędkości. Na minimální rychlosti. STRV M41 série S2. Vojenský historický ústav Praha tento exponát získal v roce 2017. Pokazy uzupełniane były lotnictwem cywilnym. Podejrzewam, że była to zapchaj dziura do programu, bo część zapowiedzianych maszyn w ogóle na pokazy nie przybyła. Były też śmigłowce, które latały w lewo, w prawo, w tył i z góry na dół. Jednak z nóg to nie zwalało. Co jakiś czas w powietrze zbijał się taki bardziej ciekawy, bo policyjny. Skakali czescy skoczkowie ze specjalnej grupy szybkiego opadania.
Były pokazy walki czołgów, jednak uśmiech na twarzy powrócił, gdy pojawił się ten grubas. Kilka słów o organizacji imprezy, bo tutaj Czesi się spisali. Dużą wagę przyłożono do bezpieczeństwa. Przed wejściem na teren pokazów należało przejść przez kontrolę osobistą, co samo w sobie nie dziwi. Słabiej wyszła forma tej kontroli, bo dokonywał jej ochroniarz, który kontrolował zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Jednym słowem, czy dziewczynka, czy chłopaczek sprawdził kabzy i plecaczek. Było bardzo dużo policji, w tym ta uzbrojona w broń automatyczną. Oczywiście było też wojsko, ale oni nie nosili broni, z wyjątkiem Niemców. Widocznie tak mają we wrześniu w pobliżu polskiej granicy. Malowania niektórych samolotów były dziełem sztuki samym w sobie.
Było kilka czołgów, ale bez szału. Moją uwagę bardziej przyciągnęły śmigłowce bojowe. Raj na ziemi miały dzieciaki, bo im wolno było więcej. Mogły nawet zasiąść za sterami myśliwca 5. kategorii. Ale wszystko, co ma swój początek, ma swój koniec. Event odbywał się mniej więcej na tym obszarze lotniska. Czerwony punkt to miejsce przewidziane do obserwacji manewrujących samolotów. Aby z tego miejsca dostać się do bramy lotniska, trzeba było przemaszerować około 10 minut. Może trochę więcej, bo tłum spowalniał wędrówkę. Po drodze trzeba było przejść przez oficjalny parking, który kosztował 60 zł. A wjazd i wyjazd prowadził tą samą zatłoczoną drogą, co dojście piesze, więc nie zazdroszczę tym, którzy chcieli szybko wyjechać. Niektórzy tracili nadzieję. Tak, tam daleko to też nasza pielgrzymka. Od bramy lotniska do miejsca, gdzie można było za darmo zaparkować, jeszcze 30 minut marszu. Potem oczywiście korki i próby ich rozładowania przez czeską policję. Ogólnie impreza na duży plus, a orkiestra grała do samego końca. Cały czas coś nad nami latało, aby umilić nam marsz. Na imprezę warto zabrać krzesełko turystyczne i coś do ochrony słuchu. Naprawdę nie ma nic przyjemniejszego dla ucha, jak nisko przylatujący myśliwiec na pełnej mocy silnika.